Misja na dziś. Jesteśmy na garażu i montujemy sprzęgło do dzika. Ja mam przygotowane wszystkie części, które potrzebujemy. Jest już na świeżo obite sprzęgiełko. Tutaj mamy docisk. Mogę Wam dokładnie pokazać, jak wygląda. Podwójny docisk zrobiony, świeżutki. Do tego mamy spieka 4-łopatkowego. Też wszystko fajnie, świeżo obite. I jednomas. To wszystko dzisiaj będziemy montować z takiego tytułu, że na ostatnim wypadzie w izdebkach padło mi sprzęgło. Teraz możecie sobie zobaczyć na fotach, jak wygląda. Sprzęgło było totalnie zjarane, więc musiałem to dać do obicia. Mam przygotowane tutaj wszystkie śruby, które mamy z demontażu wcześniejszego. Tutaj są śruby od zamachu, które przykręcimy. Mamy nowe na montaż. Twardość 12,9. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdybym dał stare śruby i powiedzmy takie śruby pękły, więc koło zamachowe by poleciało w kosmos. Pewnie razem od razu z moimi nogami. Tu mamy śruby, też damy nowe. To są śruby, które mocują skrzynię biegów do silnika. Tak więc mamy przygotowane świeże, nowe śruby. Dalej patrząc, tu są śruby od docisku, które przykręcimy sobie do jednomasu. Też świeżutkie. Cała reszta przygotowana w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, jak to składać, żeby się nie pogubić. Łapa skrzyni biegów na poliuretanach. Tutaj mamy stare łożysko oporowe jeszcze. Kupiłem też nowe, tak wygląda nowiutkie łożysko. Sachs. I jest jeszcze kawka z nowym kubeczkiem Drift Life or No Life. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda skrzynia biegów i wał. Wał i skrzynia tutaj sobie czekają grzecznie. Skrzynia z 2,5 DDS-a z naspawanym dzwonem, tak zwanym. Czyli nie mam adapteru, po prostu mam zrobiony adapter na sztywno, czyli przyspawane. No i wał też z 2,5 DDS-a. Tak więc mamy wszystko przygotowane. Przyjechał Mateusz z Mat Motorsport, który tutaj będzie dyrygował całą akcją. Już ubiera rękawiczki i zabieramy się za operację. Ok, pacjent u góry. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda wszystko. To jest silnik. Mamy sprzęglik. Będziemy montować zamach, nie? Tak jest. Tylko trzeba pierw tu przeczyścić wszystko. Żeby wkręcić nowe śruby. Tył biały to jest właśnie stary klej do gwintów. A jak tutaj się przyjrzycie, widać jeszcze kawałek zielonego dzika. Hehe. Nowe śruby. Świeżynki. Czemu nowe śruby dajemy? No bo śruba, gdy się ją przykręca, ona się potrafi rozciągnąć i wtedy tak jest nie za bardzo i się może nawet zerwać. A tutaj tego byśmy nie chcieli. Koło przełapane. Teraz co? Mateusz ustala na kluczu dynamometrycznym moc 110 Nm. 110 N. Ja mam tutaj łomik i będziemy zapierać. Ważna sprawa, przykręcamy te śruby na krzyż, a nie tak dookoła. Głównie po to, żeby dobrze dopasowało się, nie? Tak, i żeby nie powstawały naprężenia niepotrzebne.
Tak, teraz sprzęgło. Klejemy śruby teraz. Tak, klej, żeby się nie odkręciły samoczynnie. Tarcza sprzęgła jest już ustawiona na prosto i możemy przykręcać. Dokręcamy na krzyż powoli, tak po 2 obroty, żeby nam ładnie tutaj doszło równo. I tutaj teraz dokręcamy z siłą 25 Nm. Widać, mamy wszystko przygotowane, czyli teraz najlepszy punkt, czyli skrzynia. Mamy to. Najcięższe za nami. Skrzynia wylądowała. Więc jesteśmy w domu. Teraz tylko śruby, później wał, złożymy cały napęd. W międzyczasie, jak Mateusz walczy z wysprzęglikiem, pokażę wam, jak wygląda poliuretan od łapy skrzyni biegów. Zobaczcie, się tutaj wyrywało całe mocowanie. Aktualnie i tak złożymy na tym elemencie auto, ponieważ dzik musi wyjechać z podnośnika. Więc ja zamówię sobie nowe. No niestety nie mam takich gotowych części na miejscu, więc trzeba sobie radzić. Wbijam do dzika, będę wciskał sprzęgło. Zobaczymy, czy wszystko działa jak trzeba. Jadę do góry. Jest Mateusz, jest Asia, a ja w dziku. Shifter jeszcze na różne lata. Dobra, ciśnij. Dobra. Jest. Dobra. Jak snajper. O, jako ciekawostkę mogę wam już tutaj pokazać, że łącznik wału, który mam zamontowany, to jest seryjny z BMW. Kiedyś miałem taki wzmocniony z poliuretanu i wytrzymał krócej niż ten. Na tym jeżdżę już w sumie chyba z 1,5 roku i nic z nim nie jest, nawet nie jest popękany. Polecam, seria. Działa. O kurde. Żyje! Ale poszło. Za szybko. I na sam koniec montujemy tylnią łapę skrzyni, żeby to się wszystko trzymało do kupy. Dobra, czekaj.
Co robicie? Dokręcamy śruby. Od wału napędowego. Zobacz. Idealnie, zobacz. Idealnie trafiłem na znak Nie trzeba nadmalować. kiedyś. Robota zrobiona. Teraz oznaczymy sobie jeszcze śruby markerem, żeby wiedzieć na zawodach, czy śruby nam się rozkręcają, czy nie. To jest bardzo pomocne. A potem zrobimy test. Odpalimy furę i zobaczymy, czy się koła kręcą. Polać nie będziemy, bo nie ma za bardzo jak w tym momencie. Śmiesznie to zabrzmiało. Odpalimy, zobaczymy, czy się koła kręcą. I cyk na Instagram. I pyk. Reklama musi być. I tutaj bierzemy marker i wszędzie podpisujemy swoim imieniem śrubę. Paweł. Jak widzicie, fura naprawiona. Najbliższą okazją, żeby zobaczyć dzika w akcji, będzie to impreza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbędzie się 12 stycznia na Autodrom Pomorze. Będzie tam też możliwość wykupienia sobie Drift Taxi. Jest to nie jedna z licznych okazji, więc wszystkie informacje już niedługo zobaczycie na naszym Facebooku i Instagramie. A ja aktualnie kończę składanie pierwszego odcinka z serii Drift Projekt, w którym zakupiłem Subaru BRZ. Tak więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Siema!